Jak pozbyć się z nagrania niechcianych elementów, takich jak mlaskanie czy na przykład głośny oddech? Jest oprogramowanie, które pozwala sobie radzić z takimi niechcianymi elementami, ale nie jest ono tanie i też nie z każdym problemem jest sobie w stanie gładko poradzić. Dlatego najlepiej zadbać o te rzeczy przed nagraniem. Zacznijmy od tego, skąd się w ogóle biorą takie niechciane dźwięki. Jeżeli chodzi o taki głośny oddech chrapliwy, no to on może być wynikiem jakiejś choroby aparatu mowy, czy gardła, czy przełyku, czy czegoś takiego, więc czasami po prostu trzeba odczekać, aż twoje zdrowie wróci do normy, ale bardzo często nie tyle oddech, co mlaskanie przede wszystkim wynika ze słabego nawilżenia aparatu mowy. I to słabe nawilżenie może być na przykład wynikiem tego, że pijesz kawę albo palisz papierosy i kawa i papierosy wysuszają aparat mowy, ale nie tylko kawa i papierosy, bo również herbata, również napoje gazowane, wszelkie słodkie, pikantne czy słone potrawy, one też wpływają na to, że w naszych ustach dzieją się takie rzeczy, które powodują, że tam się robi sucho. Kiedy jest sucho, to naszej śliny jest mniej, ona staje się taka bardziej kleista, no i bardziej słychać to mlaskanie. I wydawać by się mogło, co za problem. Przed nagraniem wezmę litrową butelkę wody, wypiję i się porządnie nawilżę. Ale można też z tym niestety przesadzić. I jeżeli rzeczywiście tak zrobisz i wypijesz bardzo dużo wody przed nagraniem, to twój aparat mowy będzie nadmiernie nawilżony i to niestety też może spowodować mlaskanie. Co zrobić w takim razie? Zacznij pić wodę przed nagraniem, ale najlepiej nie bezpośrednio, tylko już kilka godzin przed, stopniowo, w małych dawkach i, bardzo ważne, ta woda powinna być po pierwsze niegazowana, a po drugie letnia. Taka trochę cieplejsza niż w temperaturze pokojowej. Najlepiej przegotuj sobie wodę, niech ona ostygnie i zanim jeszcze będzie taka zimna, czy w temperaturze pokojowej, to sobie ją właśnie popijaj. To jest płyn, który najlepiej nawilża nasze usta. Może też pomóc w zmniejszeniu tego mlaskania czy różnych niechcianych dźwięków pop filtr, czyli taka siateczka, którą umieszcza się przed mikrofonem, która trochę tłumi te różne przypadkowe dźwięki. Warto też, jeżeli słyszysz bardzo wyraźnie te różne mlaskanie i tak dalej, spróbuj odsunąć się trochę od mikrofonu i mówić trochę głośniej. Dlatego, że kiedy szepczemy, to zwykle te dźwięki niepożądane są głośniej słyszalne, dlatego że kontrast między nimi a twoim głosem jest mniejszy, no bo one są ciche, ale kiedy ty mówisz cicho, to tak naprawdę później zgłaśniasz i jedno i drugie staje się głośne. Kiedy mówisz głośniej, to te dźwięki typu mlaskanie nie znikają, ale właśnie one w porównaniu do twojej mowy stają się cichsze, i nie ma z nimi takiego wielkiego problemu, przy czym uwaga, kiedy odsuwasz się trochę od mikrofonu i mówisz głośniej, to może pojawić się pogłos, więc nie w każdych warunkach da się to zrealizować. Trzeba mieć do tego odpowiednio przygotowane pomieszczenie, mikrofon i tak dalej. To jest osobny temat. Mówiłem o tej letniej, przygotowanej, niegazowanej wodzie i taką wodę popijaj też w trakcie nagrania, żeby się za bardzo nie wysuszyć. Popijaj to też nie znaczy weź szklankę, łyknij i tyle, tylko rozprowadź tę wodę wewnątrz ust, tak delikatnie przepłucz nią usta i dokładnie połknij, żeby też ta woda nie została ci w ustach, no bo znowu te pozostałości też będą powodować mlaskanie. I jeszcze jeden protip, który usłyszałem od osoby zajmującej się zawodowo podkładaniem głosu do reklam, do filmów i tak dalej. Sposób na nawilżenie ust to jest zjedzenie suszonej śliwki przed nagraniem, więc też możesz tego spróbować. Więcej wskazówek związanych z nagrywaniem podcastów znajdziesz na stronie podcastpro.pl. Zapraszam.